Być może zastanawiasz się, co jest lepsze: mieć lekcję języka polskiego z profesjonalnym nauczycielem, czy rozmawiać po polsku ze swoim polskim partnerem lub partnerką, robić ćwiczenia z gramatyki, czy oglądać filmy na Netflix. W dzisiejszym odcinku dam Ci 5 sprawdzonych pomysłów, jak połączyć przyjemne z pożytecznym, aby nauczyć się języka polskiego szybko, a jednocześnie dobrze się przy tym bawić. W dodatku całkowicie za darmo. Tradycyjne uczenie się jest bardzo efektywne, ale umówmy się, może okazać się męczące, wymaga bardzo dużego zaangażowania i zabiera dużo energii. Poza tym nauka języka polskiego, podobnie jak nauka każdego innego języka obcego, jest czasochłonna. Ale jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby przyspieszyć ten proces, a przede wszystkim pomóc sobie w nauce. Na przykład oglądanie filmów lub słuchanie muzyki. I ja wiem, co sobie zaraz pomyślisz i powiesz: Magda, ja oglądam filmy, słucham muzyki, ale wcale nie uczę się języka polskiego. Albo oglądam, ale nic nie rozumiem. Słucham piosenek, ale nic nie pamiętam. Dlatego zaraz pokażę Ci, jak wykorzystać takie rozrywkowe formy nauki, aby widzieć efekty szybko. Poza tym takie rozrywkowe formy nauki to jest też dobry czas, żeby spędzić ze swoim partnerem lub partnerką. Także oprócz lekcji języka polskiego możecie też mieć randkę. Oglądanie filmów i seriali. Pierwsze pytanie: jak znaleźć polskie filmy, jeśli nie masz polskiej telewizji? W Australii mamy kilka internetowych telewizji, jak Netflix, Binge czy SBS On Demand. Wystarczy tylko w wyszukiwarce wpisać Polish Movies lub Polish Language Movies i znajdziesz całą ofertę. Moi studenci bardzo lubią seriale Belfer, Ultrafiolet, Znaki czy W głębi lasu. Jest kilka sposobów, aby oglądanie filmów nie było tylko oglądaniem, ale było także lekcją. Dla tych, którzy mają dużo czasu, możesz oglądać film po polsku, na przykład z angielskimi napisami lub z napisami w Twoim pierwszym języku. A potem możesz oglądać drugi raz tylko po polsku i koncentrować się tylko na słownictwie i wymowie. Jeśli oglądasz film ze swoim polskim partnerem lub partnerką, możesz wciskać pauzę, kiedy nie rozumiesz słowa lub frazy. Kiedyś mój mąż nie rozumiał, dlaczego mężczyzna mówi do swojej dziewczyny słoneczko. Angielskie napisy przetłumaczyły to jako honey. On myślał, że ten facet był niegrzeczny, bo mówił do swojej dziewczyny little elephant, czyli mały słoń. Tak naprawdę on mówił słoneczko, czyli małe słońce, nie mały słoń. Ale dzięki takim rozmowom mój mąż szybko nauczył się 2 nowych słów, słoneczko i słoń, oraz wie, że po polsku nie mówimy do kogoś honey, miód, tylko słoneczko. Moja studentka, kiedy ogląda filmy, zapisuje zwroty, które jej się podobają, albo te, których nie rozumie lub które są dziwne, a potem razem analizujemy je na lekcji. Na przykład ostatnio nie rozumiała zwrotu kumasz, ale z kontekstu wiedziała, że to musi znaczyć rozumiesz? Oglądanie filmów lub seriali może być fantastyczną lekcją. Wystarczy, że z jednego odcinka zapamiętasz kilka zwrotów, słów lub wsłuchasz się w akcent, w intonację, wymowę. Granie w gry komputerowe. Gry komputerowe są dostępne po polsku nawet w Australii.
Chyba najpopularniejsza to Wiedźmin. Jest tam dużo starodawnego polskiego słownictwa, ale przede wszystkim dużo przekleństw. Plus jest taki, że granie w gry komputerowe zabiera dużo czasu, więc jeśli godzinami grasz, to słuchanie godzinami polskiego zawsze pozostawia coś w pamięci. Czytanie książek, artykułów lub wiadomości w internecie. Potem dzieli się opłatkiem. Jedli śledzie, karpia i barszcz. W tym roku to mama pierwsza nakapała na obrus. Czytanie książek, artykułów lub wiadomości w internecie. Czytanie jest bardziej czasochłonne i wymaga większego zaangażowania. Może się wydawać też trudniejsze, ale nie musi. Jeśli wychowujesz dwujęzyczne dzieci, to czytanie książek dla dzieci jest fantastycznym ćwiczeniem. Zdania w książkach dla dzieci są proste, te książki nie są długie, a Twoje dziecko może pomagać Ci z wymową. Książki dla dzieci mają też obrazki, więc to dodatkowo pomaga zrozumieć i zapamiętywać nowe słownictwo. Jeśli czytanie książek dla dorosłych wydaje Ci się za trudne, spróbuj z artykułami w internecie lub blogami. Jak pracować z takim tekstem? Dobrze jest wydrukować artykuł, wtedy możesz zabrać go wszędzie ze sobą. Jeżeli masz wydrukowaną kopię, możesz podkreślić słowa i frazy, których nie zrozumiesz. Potem możesz zapytać żonę lub męża. Dodatkowo nie tracisz czasu na szukanie nowych zwrotów w słowniku. Słuchanie polskich piosenek może wydawać się trudne z kilku powodów. W piosenkach jest dużo skrótów myślowych. Czasami niepoprawne formy gramatyczne, metafory lub nawet slang. Ale jeśli jesteś fanem muzyki, to jest to idealny sposób na zapamiętywanie nowych wyrazów. Piosenki szybciej zapamiętujemy, bo mają rytm, melodię, powtarzające się zwroty. Moja studentka uwielbia polski hip-hop, bo teksty opowiadają o współczesnych historiach. Ale możesz też wybrać piosenki romantyczne, piosenki do tańca, chyba wszyscy znają Jesteś szalona. Także zapytaj swojego polskiego męża lub żonę o ulubione piosenki. Wybierz jedną i podobnie jak z artykułem, najpierw wydrukuj sobie słowa, naucz się czytać, sprawdź tłumaczenie. Zapamiętaj nowe ulubione słowa i zwroty. Możesz wykorzystać tę stronę tekstowo.pl i znaleźć tam tłumaczenia polskich piosenek. Słuchanie podcastów. Słuchanie języka, którego się uczysz poza czasem studiowania, bardzo przyspiesza tempo uczenia się. Jeśli słuchasz polskich podcastów gotując obiad, wiadomo, że nie nauczysz się dużo, ale w czasie gotowania i sprzątania i tak nie uczyłbyś się w sposób tradycyjny. Więc tak naprawdę nic nie tracisz. To nie muszą być podcasty do nauki języka polskiego. Z moimi studentami analizujemy podcasty na temat zarządzania czasem, planowania, jogi, diety, a nawet organizowania szafy kapsułowej. Większość podcastów ma dostępne transkrypcje na swoich stronach internetowych, więc możesz słuchać podcastu i jednocześnie czytać tekst. Możesz sprawdzić wymowę, podkreślić nowe zwroty, oryginalne frazy, słownictwo, które znasz, ale nie używasz w rozmowach. Możesz także zapamiętywać całe zdania. Jakie korzyści możesz mieć, ucząc się w ten sposób? Przede wszystkim wszystkie te formy są dostępne za darmo. Ponadto
Obywasz się z językiem, staje się on bardziej znajomy. Możesz rozpoznawać znajome frazy, zwroty w innych wypowiedziach. Poznajesz język z innej strony. Jeśli nie mieszkasz w Polsce i masz ograniczony kontakt z innymi Polakami, filmy, muzyka, podcasty pokazują Ci język w szerszej perspektywie. Mój mąż zna język polski tylko ode mnie, ale przeklinania nauczył się grając godzinami w Wiedźmina. Języka młodzieżowego, takiego nowoczesnego, nauczył się, kiedy oglądaliśmy razem Ultrafiolet i Belfra. Słuchając muzyki, nauczył się zwrotów jak jesteś szalona lub będę brał cię w aucie, a czytając dzieciom polskie książki, nauczył się nazw wszystkich zwierząt, ale także dziecięcych czasowników, takich jak huśtać się, skakać, wspinać się. Gdyby uczył się języka tylko ode mnie lub z książek do polskiego, prawdopodobnie nie znałby takich zwrotów jak piwo z rana jak śmietana lub bywaj, czyli staropolskie do widzenia, które często powtarzane było w Wiedźminie. Otwarcie się na język i zaangażowanie się w naukę przyspieszają Twoje efekty, ale przede wszystkim sprawiają, że ten język ożywa, staje się prawdziwy, naturalny, a Ty zaczynasz czuć i myśleć po polsku.